I'm Jamie, and as you might be able to tell, I'm from Scotland. Dzień dobry, nazywam się Jamie i może jesteście w stanie rozpoznać, że pochodzę ze Szkocji. And I'm delighted to be here in Poland for my very first time. I po raz pierwszy jestem w Polsce. I thought I'd start off by introducing myself and saying a little bit about who I am and why I'm here. Zacznę od przedstawienia się, kim jestem, dlaczego tutaj się znalazłem. I picked 3 photos that summed me up. Wybrałem takie 3 zdjęcia, które najlepiej mnie podsumują. And in the bottom, I'm setting a fire. And I'm a science communicator. I love science and I love communicating. So I love telling people about science. Na dole widać, jak wzniecam pożar i zajmuję się komunikacją naukową. Lubię naukę i lubię komunikować, czyli informować o nauce. In the middle is me at work, and I wear a onesie to work. I work on incredibly small materials. W środku widać mnie w moim miejscu pracy i noszę taki kombinezon, ponieważ pracuję z bardzo małymi materiałami. The third image is me dancing. As well as being a communicator and a scientist, I'm also a dancer, and I teach people salsa. Na trzecim zdjęciu widać, jak tańczę, ponieważ oprócz nauki zajmuję się również tańcem i uczę salsy. But that's not the plan today, but if all goes horribly wrong, up on your feet and find a partner. Ale to nie jest plan na dzisiaj, chyba że wszyscy wstaną i zaczną szukać partnera do tańca. So today isn't about me though, today is about the periodic table. Dzisiaj jednak nie ja jestem głównym bohaterem, tylko głównym bohaterem jest układ okresowy pierwiastków. And hidden in this classroom poster are amazing stories, explosions, murders, love, and interesting scientists. W ciekawej historii tego układu okresowego można znaleźć wiele uczuć, takich jak miłość, nienawiść i inne. So to start off with the periodic table, we need to introduce the elements, the things that live on the periodic table. Musimy zacząć od przedstawienia pierwiastków, czyli tych elementów układu okresowego. There are 118 different elements, and each one looks and behaves in a slightly different way. Mamy ich 118 i każdy z nich wygląda inaczej i zachowuje się trochę inaczej. But what they all have in common is they're made up of just one type of atom. Jednak wszystkie mają to, co mają wspólnego, to że każdy z nich jest stworzony z tylko jednego rodzaju atomu. So inside an element you'll only find one type of an atom. A więc wewnątrz każdego pierwiastka znajdują się atomy jednego tylko typu. Something like water is not an element because it contains 2 different types of atom. Na przykład woda nie jest pierwiastkiem, ponieważ zawiera 2 rodzaje pierwiastków. And to understand that atom, we need to go inside it. Aby zrozumieć atomy, musimy wniknąć w ich głąb. And many of you might recognize the familiar structure of the atom. Może wielu z was zna już taką strukturę atomu. It has protons and neutrons at its center and electrons whizzing round the outside. Mamy protony, neutrony w środku i elektrony, które krążą dookoła. If we start off with element number 1, there's just one proton in the center and one electron round the outside. Pierwiastek numer 1 posiada 1 proton w środku i 1 elektron, który krąży wokół niego. So element number 1, hydrogen. Pierwiastek pierwszy, wodór. When we go to element number 2, we add in a proton. So now we have 2 protons in the center. Pierwiastek numer 2 posiada już 2 protony, which gives us helium. czyli mamy hel. And so on. We add more protons in, creating a different atom and a different element. I tak dalej, dodajemy protony i uzyskujemy kolejne pierwiastki. All the way up to 118. Some that we've discovered and some that we've created. Aż do 118. Niektóre z nich odkryliśmy, a niektóre z nich stworzyliśmy. And when you've got 118 different elements, we need to think about how we organize them in a sensible way. Posiadając 118 pierwiastków, trzeba zastanowić się, w jaki sposób zorganizować je w jakiś logiczny sposób. And this is a challenge that chemists were faced with hundreds of years ago. I tym wyzwaniem zajmowali się chemicy już kilkaset lat temu. For me, I think it's a little bit like sorting out some Lego.
Dla mnie jest to jak układanie Lego. If I gave you this pile of Lego, how might you sort it out and tidy the Lego up? Czyli jeśli ktoś dostałby taką ilość klocków Lego, zastanowiłbym się, w jaki sposób można je posortować. You might think I'll organize it by color and put all the red pieces together and all the blue pieces together. Może według koloru, czyli wszystkie czerwone razem, wszystkie niebieskie razem. And that's useful. If you want a red piece, it becomes easy to find. But if you want a large piece, you would have to search through the piles again. I taka organizacja jest przydatna, kiedy szukamy na przykład czerwonego klocka, ale już nie, kiedy szukamy dużego klocka. And we have the opposite problem if you sort by size. We can find a large piece, but we'd need to look for a specific color if that's what we wanted. I podobny problem pojawiłby się, gdybyśmy posortowali klocki według rozmiaru, czyli łatwiej by nam było znaleźć klocek duży, ale już nie tak łatwo klocek w określonym kolorze. So when it comes to our elements, how do we begin to start organizing them? A więc od czego możemy zacząć organizację pierwiastków? One of the easiest ways might be to separate the solids, liquids and gases. Jednym z najprostszych podziałów może być podział na gazy, płyny i ciała stałe. And we could try that. So here we have the gases up the top, the two liquids, and then the metals in the middle. I mamy tutaj przedstawiony taki podział, czyli gazy u góry, dwa płyny z boku i metale w środku. There are some at the bottom that we're not sure of. We've only ever seen a few atoms of them. Na dole mamy pierwiastki, co do których nie jesteśmy pewni, ponieważ widzieliśmy tylko kilka ich atomów. But this has a problem. Pojawia się pewien problem. Here I have two elements. I have some hydrogen and I have some helium. W tym balonie znajduje się wodór, w tym balonie znajduje się hel. You would probably agree that they look pretty similar. Myślę, że wszyscy zgodzą się, że wyglądają dość podobnie. But to a chemist, they're very different. Dla chemika jednak są różne. And we can see that if we test them. Możemy to sprawdzić, jeśli poddamy je testowi. So here we have some helium and I will try and set fire to it. Tutaj mamy hel, spróbuję go zapalić. Nothing much happens. Nic wielkiego się nie stało. But if we try with element number 1, we might see a different reaction. Ale jeśli sprawdzimy pierwiastek numer 1, zobaczymy inną reakcję. So what looks similar behaves in very different ways. A więc pierwiastki, które wyglądają podobnie, mogą zachowywać się w naprawdę różny sposób. And if we put these two things in the same group, it could be very confusing. Jeśli umieścimy te dwa pierwiastki w tej samej grupie, to będą pewne kłopoty. And it's the same when it comes to metals. Some are very reactive and some are not. Podobnie jest z metalami. Niektóre bardzo łatwo reagują, niektóre nie. So this system doesn't really help us. Czyli tego rodzaju system nie jest tak naprawdę przydatny. So how are we going to sort them out? A więc jak je poukładać? This is where Dmitry Mendeleev comes in. Pojawia się postać Dmitriego Mendelejewa. He was an interesting person. He had between 13 and 17 brothers and sisters. They lost count. Był bardzo ciekawą osobą. Miał między 13 a 17 braci i sióstr. Tak naprawdę przestali już liczyć. Most of his brothers and sisters were sent off to work in the family glass factory. Większość jego rodzeństwa zostało wysłana do pracy w fabryce szkła prowadzonej przez jego rodzinę. But his mother thought he was going to be a scientific genius. Jego matka uznała jednak, że Dmitri będzie geniuszem naukowym. Together they rode across Russia to Moscow, to the university. Wraz z matką udał się do Moskwy na uniwersytet. His mother said, "Look at my son. Look at the genius he can become. Take him and mold him into one of the world's greatest scientific minds." Jego matka powiedziała: spójrzcie na mojego syna, spójrzcie na to, jakim geniuszem może zostać. Sprawdźcie, aby stał się jednym z najtęższych umysłów na świecie. And they said no. Odpowiedzieli nie. But he did get into St. Petersburg University, where he dreamt of the periodic table.
Zaczął więc studiować na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, gdzie marzył o układzie okresowym pierwiastków. He woke up from a dream with a clever idea. Pewnego dnia obudził się po tym, jak we śnie pojawił się w jego głowie pewien pomysł. He looked not only at how heavy the elements were, but how they reacted. Zastanowił się nad tym nie tylko, jak ciężkie są pierwiastki, lecz również na to, jak reagują. And he noticed repeating patterns I zauważył pewne powtarzające się wzory. and formed the world's first periodic table 150 years ago. I 150 lat temu stworzył pierwszy na świecie układ okresowy. The genius was to leave gaps for elements that would be discovered later on. Jego geniusz polegał na tym, że pozostawił miejsca na pierwiastki, które zostały odkryte dopiero w przyszłości. And here I have a video showing what the table would have looked like each year over the past 300 years. Tutaj widzimy, jak ta tabela wyglądałaby przez ostatnie kilkaset lat, jeśli chodzi o odkrywanie pierwiastków. It's more gradual than you might expect. Every 2 years we discover one element. Jest to proces bardziej stopniowy, niż mogłoby się wydawać. I mniej więcej co 2 lata odkrywano jeden pierwiastek. And that's carried on for 300 years, and we're still adding new elements now. Tak dzieje się już od 300 lat i nadal w obecnych czasach dodajemy kolejne pierwiastki. A new role will be added to the periodic table probably within the next 5 years. W ciągu najbliższych 5 lat prawdopodobnie nowy rząd zostanie dodany do układu okresowego. I also wanted to tell you about some of my favorite elements. Chciałbym wam też opowiedzieć o niektórych z moich ulubionych pierwiastków. Like gold. Takich jak złoto. Gold is an extraordinary and precious metal. Złoto jest metalem szlachetnym i naprawdę niezwykłym. Which is often dug out of the ground in nuggets like this. Często jest wykopywane w takiej właśnie postaci. Also, dragons love gold. No i smoki uwielbiają złoto. But why? Dlaczego? They don't go to the shops. Nie muszą chodzić do sklepu. And then I thought, what is special about a dragon? Dragons breathe fire. A potem zastanowiłem się, co takiego szczególnego jest w smokach. No cóż, smoki zieją ogniem. They have the world's worst heartburn. Mają najgorszą zgagę na świecie. So they want to lie on a bed that will cool them down quickly. Muszą więc leżeć na łóżku, dzięki któremu bardzo szybko schłodzą swoje ciało. So they lie coiled up on piles of the very best conductor. Kładą się więc na stosach najlepszego przewodnika. Dragons aren't greedy, they're just trying to cool their heartburn. Smoki nie są chciwe, po prostu chcą złagodzić zgagę, którą mają. I also love gold because of its connection with one of my favorite elements. Uwielbiam złoto również poprzez inny związek z jednym z moich ulubionych pierwiastków. In Australia in the 1800s, a large gold nugget was found. W XIX wieku w Australii odkryto taką dużą sztabkę, duży materiał ze złota. And where you find one gold nugget, there's likely to be more. I kiedy znajdzie się jedną taką sztukę, można znaleźć więcej. And people flocked to the area searching for gold and building houses and shops while they looked. I wiele ludzi zaczęło tam poszukiwać złota w tamtym miejscu, zaczęli budować również budynki, sklepy, właśnie tam, gdzie poszukiwali złota. But they couldn't find any more gold. Ale nie znaleźli go więcej. Until one night around the campfire, one of the prospectors noticed one of the rocks was glistening gold. Do momentu, kiedy jeden z poszukiwaczy przy ognisku zauważył, że jedna ze skał lśni niczym złoto. What they didn't know was the earth was very rich in tellurium and the gold had reacted with it, forming dull grey bricks like this. Nie wiedzieli, że ziemia była bogata w tellurium, które sprawiało, że złoto pojawiało się właśnie w takiej formie. They had been building their shops and houses from golden bricks. I w zasadzie budowali swoje domy, swoje sklepy powiedzmy ze sztabek złota. And as quickly as the town sprung up,
it was torn down as they tried to get the gold. I tak szybko jak najpierw budowali, tak szybko później burzyli, aby odzyskać to złoto. And I love tellurium for more than that reason. Tellurium lubię również z innego powodu. It has a couple of unusual properties. Posiada kilka ciekawych właściwości. If you touch it or breathe it in, you get tellurium poisoning. Kiedy dotknie się tellurium lub dostanie się do naszych płuc, można się nim zatruć. Stage 1, you smell incredibly strongly of garlic. Na pierwszym etapie tego zatrucia bardzo mocno zaczynamy śmierdzieć czosnkiem. Stage 2, your nails turn black. Etap drugi to gdy nasze paznokcie czernieją. Stage 3, you die. Etap trzeci śmierć. But stage 1 is quite funny. Ale etap pierwszy jest całkiem fajny. Also, I love it because of where it was discovered. Uwielbiam ten pierwiastek również przez to, gdzie został odkryty. It's the only element to be discovered in Romania, To jedyny pierwiastek, który został odkryty w Rumunii, or what was at the time Transylvania. czyli w tamtych czasach ten obszar nazywał się Transylwanią. So one of the only elements to make you smell of garlic was discovered in Transylvania. Czyli jeden z niewielu pierwiastków, który pozwalał pachnieć czosnkiem, został odkryty w Transylwanii. And I think there has to be a fantastic, scientifically informed vampire story waiting to be written. I myślę, że jest to scenariusz na świetną książkę albo świetny film o nauce i o wampirach. I want to finish with one element close to the Polish people's heart. Zakończę opowieścią o innym pierwiastku, który jest bliski sercom Polaków. One of the two elements discovered by Marie Skłodowska-Curie. Czyli jeden z pierwiastków, który został odkryty przez Marię Curie-Skłodowską. Radium has a connection with Scotland. Rad, który ma pewien związek ze Szkocją. Radium is famous for glowing green, and it was used as paint on dials for airplanes. Rad błyszczy na zielono i jest wykorzystywany w farbach i w samolotach. At the end of World War II, Britain had too many planes and dumped leftover ones in the ocean. Pod koniec II wojny światowej Wielka Brytania miała zbyt wiele samolotów i niektóre z nich po prostu zostawiała w oceanie. And gradually that radium paint has washed off the planes and onto the shore of Scotland. I stopniowo ta farba zawierająca rad zaczęła uciekać z tych samolotów i pojawiać się na brzegach Szkocji. And it's created the only radioactive beach in Britain. I dzięki temu mamy jedyną radioaktywną plażę w Wielkiej Brytanii. I'm a big fan of Marie Skłodowska-Curie. She is extraordinary. Jestem wielkim fanem Marii Curie-Skłodowskiej, była to niesamowita osoba. Her whole family is. Podobnie jak cała jej rodzina. Marie, 2 Nobel Prizes. Maria, 2 Nagrody Nobla. Her husband, a Nobel Prize. Jej mąż, 1 Nagroda Nobla. Her daughter, a Nobel Prize. Córka, Nagroda Nobla. Her son-in-law, a Nobel Prize. Zięć, Nagroda Nobla. Her other daughter played piano. Druga córka grała na pianinie. But with science there comes risk. Sadly, Marie died age 66. Niestety z nauką wiążą się również ryzyka. Niestety Maria zmarła w wieku 66 lat. Pierre, 46. Pierre w wieku 46. Both Irene and Frederick, 58. Irena i Fryderyk w wieku 58. Piano playing Eve, 102. Ewa, która grała na pianinie w wieku 102 lat. So science has rewards, but it also has risks. Z nauką wiążą się więc nagrody, jak i ryzyka. And on that note, I want to say thank you very much to having me in your lovely country. I chciałbym tym samym zakończyć i dziękuję bardzo za zaproszenie do tego uroczego kraju. Thank you.